Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Bartłomiej Stefańczak, jestem z Politechniki Lubelskiej, dokładnie z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, z Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych i zagłębiałem się jeszcze bardziej z Zakładu Przetwarzania i Magazynowania Energii Elektrycznej. Czym się nasza jednostka zajmuje? Można powiedzieć, że zajmujemy się magazynowaniem i przetwarzaniem energii, nie tylko elektrycznej, też w postaci zasobników chłodu. Zajmowaliśmy się, aczkolwiek teraz bardziej skupiliśmy się na magazynowaniu samej energii elektrycznej. Na dzisiejszej prezentacji chcę Państwu przedstawić następujące rzeczy. Na początku nasz projekt, który właśnie w tym miesiącu kończymy, realizowany wraz z firmą Telefonica Cable, Politechniką Lubelską oraz zakładem MPK Lubin. Przedstawię miejsca, gdzie jest zapotrzebowanie na taki magazyn energii, który stworzyliśmy. Następnie omówię wszystkie te miejsca, jakie konkretne zastosowanie mają i na końcu przejdę do przedstawienia efektu realizacji projektu. Pokrótce o samym projekcie. Projekt zaczęliśmy pisać w 2020 roku. W roku 2021 złożyliśmy w ramach konkursu Szybkiej Ścieżki. Otrzymaliśmy dofinansowanie na blisko 10 milionów złotych. Projekt właśnie w tym miesiącu się kończy. Osiągnęliśmy wszystkie zamierzone cele i w ramach tego projektu powstały 3 kontenerowe magazyny energii. Na czym polegała innowacyjność? Ponieważ był to projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, musieliśmy wykazać jakąś innowacyjność w rozwiązaniach względem rozwiązań dostępnych na rynku. Także nasz kontenerowy magazyn energii charakteryzuje się tym, że na jego wyjściu możemy mieć zarówno napięcie wyjściowe AC, czyli takie jak mamy kolokwialnie mówiąc u nas w gniazdkach do sieci trójfazowej, ale możemy też podłączyć się bezpośrednio po napięciu stałym. Te nasze przekształtniki posiadają funkcję pracy zarówno w trybie AC-DC, jak i DC-DC. Jakie są tego korzyści? Otóż taki kontenerowy magazyn energii możemy podłączyć zarówno do sieci elektroenergetycznej, takiej standardowej, ale również i do sieci na przykład trakcyjnej, trolejbusowej w Lublinie. I tak mamy zrealizowany właśnie jeden kontener przy ulicy Grygowej, dokładnie to jest tam ulica Pancerniaków. Jest włączony w podstację i jego zadaniem jest stabilizacja napięcia w sieci oraz redukcja przekroczeń mocy, o czym będę mówił na samym końcu prezentacji. Dodatkowe funkcjonalności takie podstawowe, jakie posiadamy, no to mamy dwufunkcyjne właśnie przekształtniki AC-DC, standardowa praca sieciowa, trójfazowa, to o czym powiedziałem, czyli praca jako źródła napięcia DC. Możemy również wykorzystać to napięcie DC, które tutaj jest, żeby nasz kontener służył jako ładowarka do samochodów elektrycznych. Ponieważ napięcie w bateriach samochodów elektrycznych jest równe standardowo 400 V DC, w samochodach można powiedzieć klasy premium już spotykamy się z napięciem 800 V DC. Nie jest to dla nas żaden problem, bo tymi przekształtnikami możemy sobie zmieniać napięcie od zakresu, można powiedzieć, 200 do 1000 V. Tak, możemy nastawiać. Po co taka funkcjonalność? Otóż, jeżeli pracowalibyśmy klasycznym magazynem, to musielibyśmy tą energię, którą mamy zgromadzoną, wytransferować do sieci elektroenergetycznej, czyli zamienić na prąd przemienny, następnie z powrotem go wyprostować i dopiero ładować nasze samochody. Także w ten sposób omijamy 1 stopień konwersji mocy, co przekłada się na większą sprawność. I teraz tak, jakie branże mogą być zainteresowane tym produktem, który stworzyliśmy? Otóż, tak jak powiedziałem, infrastruktura do samochodów elektrycznych, czyli możemy wspomagać zarówno w samym buforowaniu energii, jak i możemy świadczyć usługę ładowania samochodów elektrycznych. Infrastruktura dla autobusów elektrycznych, czyli
Jeżeli mamy szybkie ładowarki o mocy 400, na przykład 50 kW, to możemy tą potrzebną energię zbuforować w naszym magazynie i następnie w bardzo szybkim czasie tą energię oddać. Nie ma potrzeby zwiększenia mocy zamawianej, czy nawet budować podstację średniego napięcia, tylko normalnie po niskim napięciu możemy ładować magazyn, a w potrzebnych chwilach, około 7-8 minut, kiedy podjeżdża taki autobus na ładowanie, to wtedy możemy go załadować. Przedsiębiorstwa produkcyjne dla energetyki i dla optymalizacji zagospodarowania energii z OZE. I teraz po kolei chciałbym opowiedzieć dokładnie, na czym wykorzystanie tego magazynu polega. Otóż tak, dzisiejsze samochody elektryczne mają dwa sposoby ładowania. Mają wbudowane prostowniki AC, gdzie podjeżdżamy pod takie konwencjonalne stacje, wpinamy się, tam jest do 22 kW, ale uwaga, to, że mamy stację 22 kW, to nie oznacza, że będziemy swój samochód ładowali z taką mocą, bo moc, którą będziemy ładowali, zależy od tego, jaki prostownik mamy wbudowany w samochodzie. Najczęściej jest to 7,2 kW. Zdarzają się już prostowniki 11 kW, ale wymagają one dopłaty przy kupnie samochodu. Pojedyncze sztuki posiadają prostowniki 22 kW. Także na to trzeba zwrócić uwagę. To, że mamy ładowarkę wolną typu AC 22 kW, to nie znaczy, że nasz samochód będzie się ładował z taką mocą. Jeżeli rozpatrujemy już drugi sposób ładowania, czyli ładowanie po stronie DC, no to tutaj już rolę największą odgrywa ładowarka, która jest, można powiedzieć, moduł mocy zainstalowany w ładowarce. Nie ma się co oszukiwać, że najbardziej powszechnymi ładowarkami, które rozrastają się, są to szybkie ładowarki, ponieważ nikt nie ma ochoty spędzać na samej, powiedzmy, stacji do ładowania godziny w samochodzie po to, żeby jego samochód się załadował. Są oczywiście alternatywy przy galeriach handlowych na przykład, tak? Ale trend jest taki, że najbardziej rozwija się infrastruktura szybkich ładowarek. I teraz tak, jeżeli mówimy o ładowarkach takich jak ma na przykład Tesla, czy ładowarki najbardziej rozpowszechnione 50 kW, czy 100 kW, 150 kW, to musimy wziąć pod uwagę, że zapotrzebowanie na moc straszliwie wzrasta. I biorąc to pod uwagę, że domek jednorodzinny mocy zamawianej ma na przykład 10 kW, a nasza ładowarka ma 100 kW, to się okazuje, że konwencjonalny ten system elektroenergetyczny, który mamy, nie jest w stanie zagwarantować nam tej mocy, którą potrzebujemy. I do szybkich ładowarek jesteśmy zmuszeni buforować część tej energii, którą potrzebujemy w formie na przykład magazynu takiego energii w formie kontenerowej. Takim najbardziej obrazującym przykładem może być to, jakbyśmy chcieli postawić sobie na autostradzie stację do ładowania pojazdów elektrycznych i wiadomo, nie postawimy jednej ładowarki, która na przykład będzie ładowała samochód przez pół godziny, tylko potrzebujemy takich ładowarek 5, 10, 15 czy 20. Jeżeli mówimy o samochodach osobowych, no to moc do 100-150 kW, ale jeżeli mają być to samochody ciężarowe, mówimy już o mocach 150 do 500 kW. To jeżeli byśmy postawili 10 takich ładowarek, to moc przyłączeniowa to jest 5 MW. O 5 MW to takie zapotrzebowanie na energię średniej wielkości miasto w Polsce generuje. Tak, to skąd weźmiemy takie moce przyłączeniowe gdzieś na autostradzie? Wiązałoby to się z budowaniem bardzo dużej infrastruktury energetycznej, podstacja z najwyższych napięć na wysokie napięcia, z wysokie na średnie i ze średnich na niskie. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie magazynów energii, które będą jeszcze wykorzystywały energię z naszych wiatraków czy z farm fotowoltaicznych, czyli szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii. Trend, w którym podążamy w samochodach elektrycznych,
czy nie tylko samochodach elektrycznych, można powiedzieć w środkach transportu, jest taki, że zwiększamy napięcie, no i niestety musimy też zwiększyć prąd. Konwencjonalne wtyczki do ładowania, które tutaj mieliśmy, czyli Tesla mówi, że ich standard ładowania obsłuży moc 135 kW, europejski standard 400 kW, japoński standard CHAdeMO również 400 kW, standard, który wymyślili Chińczycy, GBT 900 kW, ale cały czas jest to niewystarczające. W 2022 roku został opublikowany pomysł w tym wtyczki MCS, która będzie w stanie ładować samochody czy innego rodzaju środki transportu typu samoloty, bo o samolotach też mówimy już elektrycznych, z mocą 3,7 MW, 3,75 dokładnie MW. Napięcie 1250 V i 3 kA prądu. To jest potężny prąd, można powiedzieć. Świadczy o tym chociażby chłodzenie samego kabla, które jest. Nie dość, że mamy koło żył miedzianych, chłodzenie cieczą, to jeszcze wewnątrz żył też musimy zastosować, żeby przy odpowiednim, akceptowalnym przekroju przewodu uzyskać potrzebny amperaż. Także świat zmierza w kierunku takim, że moce będą coraz wyższe i musimy te moce zagwarantować. Następny przykład, czyli branża transportu publicznego. Tutaj najlepszym i takim najbardziej, można powiedzieć, spektakularnym przykładem są autobusy elektryczne, które podjeżdżają na końcowe pętle i tam ładują się około 7 minut i w tym czasie muszą załadować około 52 kWh, żeby zrobić swoją trasę. I okazuje się, że w tym celu potrzebujemy 2 ładowarek, żeby była dostępność 2 ładowarek dla 2 autobusów o mocy 450 kW każda ładowarka, plus musimy policzyć straty, żeby ta moc ładowania naprawdę była 450 kW. To samo przyłącze musi już wynosić 1100 kVA, czyli można powiedzieć 1,1 MVA. Wiąże się to z tym, że musimy wybudować już podstację średniego napięcia, czyli z 15 kV ze średniego napięcia musimy przechodzić na niskie napięcie. Oczywiście nie jest to tania inwestycja raz, a dwa, że nie jest wszędzie dostępna. Musimy sobie zdawać sprawę, że nikt, kto projektował sieci elektroenergetyczne, nie brał kiedyś pod uwagę tego, że będzie takie duże zapotrzebowanie na moc. Okazuje się przy okazji tego, że średnio autobus ładuje się raz na 50 minut. Odejmując ten czas ładowania, okazuje się, że przez około 40 minut w ciągu godziny ta nasza ładowarka stoi. Nic się z nią nie dzieje. I jeżeli podłączymy sobie taki zaprojektowany przez nas magazyn energii i będziemy sobie cały czas ciągłą mocą pobierali około 45-50 kW, to w przeciągu tych 40 minut jesteśmy w stanie te 52 kWh sobie zgromadzić i bardzo szybko oddać później do ładowarki. Oszczędności są naprawdę wymierne, bo chociażby licząc całą moc zamawianą, która jest na poziomie 27,90 zł za każdego kilowata, to jeżeli obcinamy sobie moc zamawianą z 1100 na 50, no to trzeba pomnożyć różnicę, czyli około 1000 razy 27,90, to tyle mamy miesięcznie oszczędności na samej mocy zamawianej. Plus czasami jest to być albo nie być dla całej inwestycji, tak? Jeżeli nie mamy, w ogóle operator nie zgodzi się na podłączenie takich ładowarek. Dla branży energetycznej jak sprawa wygląda? Otóż, w momencie, kiedy pisaliśmy projekt, rozważaliśmy jako potencjalnych klientów najbardziej branżę energetyczną, ponieważ nasze konwencjonalne sieci elektroenergetyczne nie były nigdy przystosowane do tego, że transfer energii może odbywać się w drugą stronę.
W momencie, kiedy podpięliśmy sobie w dużej ilości domów nasze instalacje fotowoltaiczne, w godzinach od 10 do około 15 często zdarza się, że to transfer energii wygląda w drugą stronę, bo w domu nie ma nikogo, a wtedy w tych godzinach produkcja jest największa. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że mamy problemy z napięciem w sieci. Tutaj jest wykres z jednego z falowników w małej miejscowości, który obrazuje napięcia na każdej z faz. Nie wiem, czy to jest dokładnie widoczne, ale na pierwszej fazie mamy napięcie 247 V, na drugiej fazie 226, a na trzeciej 243. Mamy bardzo dużą asymetrię napięć. I jest to powszechne zjawisko z tego względu, że w domach jednorodzinnych większość naszych odbiorów jest jednofazowa. I to generuje taką dużą asymetrię w sieci, ponieważ nie odbieramy ze wszystkich trzech faz energii w ten sam sposób. Lekarstwem na to również jest nasz magazyn energii, który przy zastosowaniu odpowiednich przekształtników może transferować energię z jednej fazy do drugiej lub jeżeli już nie ma możliwości ustabilizowania tego napięcia do 253 V, wtedy tą energię magazynujemy w naszym zasobniku, w naszych bateriach. Następna sprawa, zapewnienie wymaganego poziomu mocy. Tutaj przedstawiłem średni wykres zapotrzebowania na moc w całej Polsce. Widzimy, że w godzinach do godziny 7 mamy dużo niższe zapotrzebowanie na moc niż w godzinach od godziny 8 do godziny 13 i później mamy następny szczyt, kiedy w zakładach produkcyjnych zaczyna się druga zmiana i ludzie wracają do domu i tam zużywają energię. I operatorzy są w niektórych miejscach zmuszeni do tego, że gwarantują, pozwalają użytkownikom, mówią, pozwolimy Ci pobierać od nas moc, ale to ich obliguje do tego, że muszą tą moc zapewnić. Więc operatorzy stają przed wyzwaniem, czy rozbudowywać infrastrukturę, zmieniać ją, czy może bardziej opłaci się postawić magazyn energii, który będzie w tych kluczowych momentach uzupełniał nam braki. To jest wszystko ekonomia, tak? To względem tego, co jest bardziej opłacalne. W dużych aglomeracjach typu Warszawa operatorzy mówią o magazynach energii, że jest to dla nich konieczność, ponieważ są już na skraju braku możliwości podłączenia nowych odbiorców. To jest być albo nie być dla ich rozwoju. Następny problem. Ten problem bardziej dotyczy przedsiębiorców. To znaczy, po prawej stronie przedstawiłem wykres z towarowej giełdy energii odnośnie cen energii, godzinowych cen energii. I wygląda to w ten sposób, że w nocy energia, mamy cenę około 450 zł netto za megawattogodzinę, czyli to jest około 45 groszy za kilowattogodzinę. Następnie, to jest w miesiącu czerwiec, należy jeszcze zaznaczyć, czyli wtedy, kiedy mamy największą produkcję z fotowoltaiki. Tutaj mamy bardzo duży zjazd, wiąże się to z tym, że w tym momencie mamy największą generację z OZE, a najwięcej przedsiębiorstw wtedy właśnie ma przerwę obiadową w produkcji. I firmy, które posiadają na przykład na swoich dachach instalacje fotowoltaiczne, w tym momencie najwięcej tracą, bo sami nie zużywają energii, tylko oddają ją do sieci i oddają po najgorszych cenach, jakie są. A później, jeżeli zaczyna się druga zmiana, to płacą największe stawki. Także wykorzystanie magazynu energii pozwala tutaj tą nadwyżkę, którą mamy z produkcji z paneli fotowoltaicznych, wykorzystać w tej górce. I są to naprawdę wymierne korzyści. Następna sprawa. Weekendy i święta. Takim spektakularnym przykładem jest 15 października, gdzie cena energii była ujemna.
Nie do końca tutaj widać, ale w tym momencie było minus 25 zł za pobieraną megawattogodzinę. Czyli system elektroenergetyczny, ten nasz operator, na przykład PGE Dystrybucja, dopłacali nam do tego, żebyśmy my odbierali energię, a za tą energię, co oddawaliśmy do sieci z instalacji fotowoltaicznych, to płaciliśmy jeszcze karę. I to jest idealny przykład na to, jak można było wykorzystać ten moment, jeżeli ktoś miałby magazyn energii. Pierwsza sprawa, nie płacimy za to, że oddajemy energię do sieci, a druga sprawa, że możemy sobie kupić za darmo, czy nawet dopłacają nam za to, że pobieramy energię. W przypadku weekendów, zamiast oddawać po niekorzystnych cenach, które są w weekend, energię, możemy ją zmagazynować i w poniedziałek, na przykład na pół dnia, mamy darmową energię dla siebie. Tutaj jest średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. I do projektu przystępowaliśmy w 2020 roku, kiedy go pisaliśmy, w 2021 zaczęliśmy go realizować, a ogólnie magazynowaniem energii w naszej katedrze zajmujemy się od roku 16. Pierwsze projekty komercyjne, które realizowaliśmy dla PGE, to był rok 16, 17, 18 i zastanawialiśmy się, co się musi stać, żeby te magazyny energii powszechnie weszły do użytku. Bo przy usługach sieciowych byliśmy pewni, no dystrybutorzy będą zmuszeni do tego, żeby kupować takie magazyny energii, ale firmy, no jaki będą miały, krótko mówiąc, w tym biznes. Koszt takiego magazynu to jest ponad 1 000 000 złotych i żeby się to zwróciło, to na ten moment, nawet w 2020 roku, trzeba było liczyć 15-17 lat. Nie kalkulowało się to w żaden sposób. Stwierdziliśmy jednogłośnie z kolegami, że energia elektryczna musi się stać dobrem luksusowym. Ona musi kosztować 3-4 razy tyle, żeby przedsiębiorca tą przysłowiową kilowatogodzinę z każdej strony oglądał. Tak jak tutaj pan profesor wcześniej mówił, przy wytwarzaniu peletu maszyna pobierała za dużą moc. Tak? Także konsultujemy takie przypadki dla przedsiębiorstw, które produkują materiały czy wyroby niskomarżowe. Dla nich cena energii to jest być albo nie być na rynku. Byliśmy nawet w maju z kolegami z katedry w Gaju Ławskim, gdzie jest klaster energetyczny i oni stanęli kilka lat temu na takim rozdrożu, ponieważ produkują jednorazowe urządzenia medyczne, może to źle powiedziałem, chodzi o strzykawki i welflony, tego rodzaju rzeczy i powiedzieli, rynek chiński nas wypiera. Jedyne, co nas uratowało, to było to, że postawiliśmy swoje wiatraki, farmy fotowoltaiczne i staliśmy się niezależni energetycznie. I polscy przedsiębiorcy coraz bardziej stają przed takim wyborem. Albo będziemy instalowali magazyn energii i do tego na przykład farmy fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe, będziemy jak najbardziej samowystarczalni, albo może za 2-3 miesiące nas nie być, bo nie będziemy konkurencyjnymi względem produkcji ze wschodu. I tutaj widać, jak te ceny energii wzrosły. Jeszcze 2021 rok ten przyrost był w miarę liniowy, ale po wybuchu wojny i nawet w 2023 roku ceny energii bardzo poszybowały w górę. Jeżeli mówimy o cenach gwarantowanych względem tarczy, no to mamy właśnie około 800 zł za megawattogodzinę, ale ceny rynkowe, które były sprzedawane, to już było 1100-1200, gdzie jeszcze w 2020 roku było 200. Tak? Także ceny energii 5-krotnie wzrosły. To jeżeli mamy właśnie te produkty małomarżowe, to producenci nie są w żaden sposób konkurencyjni względem produkcji ze wschodu. Na czym możemy zaoszczędzić tak naprawdę, korzystając z magazynu energii? W przypadku najwięcej zapytań o te magazyny energii mamy właśnie z przedsiębiorstw teraz
i pokazując im, co mogą zaoszczędzić, wyszczególniamy 4 rzeczy. Pierwsza sprawa, obniżanie mocy zamówionej. Są przedsiębiorstwa, w których moc zamówioną można zmniejszyć nawet o połowę. W średnich przedsiębiorstwach, które płacą około 500 000 złotych netto za energię elektryczną, oszczędność to jest około 30-35 tysięcy na samej mocy zamawianej. Zmniejszenie opłat dystrybucyjnych. Tutaj możemy przejść na taryfy np. C23 czy C24, gdzie płacimy różne opłaty dystrybucyjne w zależności od pory dnia. W tych kwestiach również możemy zaoszczędzić około 30 tysięcy złotych. Zwiększenie autokonsumpcji z wytwarzanej energii oraz zwiększenie wytwarzanej energii. Dużo firm ma taki problem, że zakłady energetyczne, dystrybutorzy nie pozwalają przyłączać nowych farm fotowoltaicznych, bo sieć nie przyjmie tej energii. Z magazynem energii jesteśmy w stanie pracować w trybie zero eksport, czyli nie eksportujemy żadnej energii do sieci, tylko zużywamy na bieżąco, a nadwyżki buforujemy w magazynie. W ten sposób rocznie taka średnia firma jest w stanie 150 tysięcy złotych sobie zaoszczędzić. I ostatnia, optymalizacja kupna i sprzedaży energii na rynku spot. To, co przedstawiałem tutaj poniżej. Jeżeli mamy te szczyty, to jesteśmy w stanie magazynem w miesiącach zimowych, jeżeli ta instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, jesteśmy w stanie kupować wtedy, kiedy jest tanio i zużywać wtedy, kiedy jest drogo. Tutaj też są wymierne korzyści. W firmie produkującej uszczelki, którą ostatnio konsultowaliśmy, 45% ogólne cenę, koszty energii można było ograniczyć magazynem i bez dofinansowania czas zwrotu to był 6 lat 11 miesięcy, a z dofinansowaniem około 4 lat. Także sensowność magazynów energii naprawdę rośnie. Odnośnie naszego magazynu energii, mamy zainstalowany w formie kontenerowej magazyn energii na Politechnice Lubelskiej. Mamy też oddzielne pomieszczenie wydzielone, gdzie testujemy same przekształtniki, obwody mocy. Dalej idąc, na co należy zwrócić uwagę podczas konstruowania samych magazynów? Na dobór wysokiej jakości sprzętu. Bo jeżeli ktoś kupuje, robi inwestycje za ponad 1 000 000 złotych, to on oczekuje, że będzie to urządzenie, które nie będzie się psuło, będzie długo eksploatowane, często 10-15 lat. Same baterie na taki okres czasu również mają gwarancję. Im lepszy sprzęt użyjemy, tym większa będzie też sprawność. Nasze przekształtniki, które wykorzystujemy, mają certyfikację z dopuszczeniem do górnictwa i transportu morskiego. Charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością. Dodatkowo mamy też system fotowoltaiczny o mocy 2 kWp zainstalowanych na górze kontenera, co w miesiącu czerwiec tego roku pozwoliło nam osiągnąć ogólną sprawność systemu na poziomie 97%, a średnia sprawność z całego roku to jest około 91%. Same przekształtniki w transferze energii załaduj, rozładuj charakteryzują się sprawnością 93%. Posiadamy zaprogramowany, stworzony przez nas system nadzoru takiego magazynu. Oparty jest on o jednostkę nadrzędną PLC z systemem Windows 11. Jest to taki dosyć nowoczesny sterownik, który umożliwia nie tylko monitorowanie parametrów, ale również zdalną, pełną diagnostykę. Czyli możemy na tym sterowniku zainstalować dodatkowe oprogramowania diagnostyczne do przekształtnika, do układu BMS samych baterii i diagnozować, co się stało. Czasami jest tak, że jeżeli magazyn stoi na przykład w farmie fotowoltaicznej i mamy burzę, gdzieś jest wyładowanie atmosferyczne, to wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała
i jesteśmy w stanie to zdiagnozować i wystarczy telefon nawet do osoby uprawnionej, wchodzi do środka, do magazynu, podnosi tak zwaną różnicówkę i system nadal działa. Jeżeli jest jakiś bardziej poważny problem, jesteśmy zdalnie w stanie to też zdiagnozować i na miejsce jedzie ekipa już ze sprzętem, który jest potrzebny do naprawy. Przeprowadzaliśmy testy tego magazynu. Tutaj jest pokazany ten właśnie magazyn przy Politechnice Lubelskiej. Nasz magazyn, który jest tam zbudowany, ma moc 300 kVA. Przeciążaliśmy go na 350, nie ma problemu. Pojemność samych baterii to jest 330 kWh. Posiadamy również wewnątrz drugi taki magazyn, który jest swoistego rodzaju UPS-em dla serwerowni. I tu mamy 220 kWh, część jest w bateriach NMC, część w bateriach LFP. Zajmujemy się też testowaniem technologii bateryjnej. Czekamy teraz na technologię sodowo-jonową, która została zapowiedziana przez firmę CATL. Także zajmujemy się również pracami zleconymi od innych przedsiębiorstw. Tutaj jest przykład tego, jak działa właśnie w sieci trakcyjnej. Współpracujemy też z firmami zewnętrznymi, które dostarczają chmurowe rozwiązania dla takiego swoistego rodzaju system SCADA, czyli nadzoru tego, co się dzieje w sieci, wydzielonej sieci przedsiębiorstwa. I tutaj chciałem pokazać przekroczenia, które były właśnie w podstacji w MPK. Moc zamówiona to było 600 kW i mieli przekroczenie w październiku. W miesiącu listopad, na początku miesiąca podłączyliśmy w trybie pracy takiej, żeby nie występowały przekroczenia, plus stabilizacja napięcia i odzyskiwanie energii z hamowania. Bo jeżeli trolejbus zaczyna hamować, to on ma tam takie na dachu rezystory, które w momencie hamowania się załączają i energia jest wytracana w ciepło. My wiemy względem jakiego poziomu napięcia te rezystory się załączają i jeżeli przekroczy napięcie graniczne, to my odzyskujemy sobie tą energię do magazynu wtedy. Efekt jest taki, że rozpoczęliśmy tutaj testy naszego algorytmu i dopracowywaliśmy algorytm i od tego tygodnia magazyn z pełną funkcjonalnością jest włączony i zamiast występowania przekroczeń, czyli tu było około tam 650 kW mocy, zeszliśmy z tym do poziomu niemalże 400. Jak wygląda to na magazynie? To tu mamy przybliżone te właśnie dni, w których był już załączony magazyn z pełną funkcjonalnością i widzimy, że poranne piki, które występowały z przekroczeniami, my uzupełnialiśmy magazynem, czyli oddawaliśmy po 240 kW mocy z magazynu. To było bodajże we wtorek i w środę w tym tygodniu. Nasze realizacje, które mamy do tej pory z projektu, czyli kontenerowy magazyn energii na Politechnice Lubelskiej, drugi w MPK Lublin i trzeci w Telefonice Kabel. Na koniec chciałem Państwu przedstawić filmik, który był nakręcony w kwietniu tego roku, kiedy realizowaliśmy właśnie na Politechnice Lubelskiej. I przedstawia to, co było do kwietnia wykonane. Teraz ten magazyn troszkę inaczej wygląda. Posiada system detekcji gazów z baterii oraz gaszenia gazem Inergen. Te prace budowlane się już tutaj zakończyły. Mamy jeszcze zamontowaną drugą przegrodę, której tutaj nie widać. I to jest efekt naszych prac. Oczywiście nie osiadamy na laurach, jesteśmy w trakcie pisania drugiego projektu, bo ten już się kończy. Miał następna tura projektów
z dofinansowania projekt miał ruszyć w czerwcu, ale niestety wszystko się przesuwa, więc dokładnie we wtorek ruszają zasady naboru na kolejny konsorcjalny nabór projektów, więc tam też będziemy tworzyli nowy kontener, dużo większy, 40-stopowy, z dużo większymi mocami, na średnie napięcia. Już można powiedzieć, że mamy opracowaną tą technologię, potrzebujemy to tylko wdrożyć, plus jeszcze dodatkowe usługi sieciowe i algorytmy do sprzedawania energii w odpowiedniej porze dnia. Także dziękuję za uwagę.